Dzień dobry. Dzień dobry panu. Hello to you, tam czy coś? O, pani zna angielski, jaka niespodzianka. Ja angielski? Tak. Nie, a co? No jak nie, no przecież było po angielsku. Co było po angielsku? No, że hello. Hello po angielsku. Nie, to było hello po polsku. Przez CH i Ł, hello. Zatem hello po polsku. Witam Was w kolejnym odcinku maszyn do makijażu permanentnego. Dzisiaj zajmiemy się maszyną Artmex, jak obiecałam, Artmexem V6 dokładnie, tym modelem. Maszyna przychodzi do Was w takim oto pudełku. Bardzo fajnym, bardzo eleganckim, fajnym na prezent. Jeżeli macie jakąś fajną przyjaciółkę linergistkę, jak najbardziej można jej kupić taki prezent. Będzie fajnie wyglądało, bardzo elegancko. Maszyna jest bardzo ładna. Przychodzi do Was w takim oto woreczku. Wyjmujemy woreczek. Nie naszykowałam sobie oczywiście przedłużacza, zaraz to zrobię. Możecie sobie na stronie u producenta zamówić rodzaj wtyczki. Macie tam wszystkie wtyczki w każdym kraju do wyboru. Materiał, który wrzucę, będzie z napisami, dlatego tak ważna jest ta wtyczka, o której mówię. Zasilanie USB, możemy sobie je wymieniać. Taka wtyczka może posłużyć Wam również do innych maszyn, które macie w zanadrzu w domu, zapasowych. Także tak to wygląda. Rączka jest bardzo solidna i również ta sama akcja, co z poprzednią maszyną P300. Był problem z jej ciężkością. Natomiast jak się okazało, rączka jest bardzo lekka, bardzo wygodna, bardzo zgrabna. Jedyny minus będzie w kartridżach, o czym za chwileczkę wspomnę, jeśli chodzi o ślizganie się dłoni, nawet po bandażu. Sama rączka w sobie jest lekka, fajnie pracuje, nie mam do niej najmniejszych zastrzeżeń. Już ją sobie podłączyłam, także możemy zaczynać jeszcze prezentację. Maszyna włączamy, mamy wszystkie funkcje do wyboru. Producent zadbał o to, żebyśmy miały już z góry zaplanowaną prędkość pracy, żeby dla początkujących osób nie było to zbyt trudne. Na jakich prędkościach tutaj pracujemy? Może najbardziej popularne są zawsze brwi, prawda? Prędkość 6. Jak słyszycie, ona jest dużo szybsza niż P300 z zeszłego odcinka. Dlaczego? Nie wiem. Natomiast ja proponuję zmniejszyć sobie tą prędkość na początek i dostosować sobie ją do ręki, gdyż ta szóstka jest troszeczkę za szybka. Zaraz pokażę Wam dlaczego. Będzie na ten temat prezentacja. Minus maszyny? Jaki jest minus? Nie ma tego czasu, który mamy w P300. Nie możemy mierzyć czasu pracy. To jest jedyny minus tej maszyny, jaki póki co zauważyłam. Pod spodem ma... Cicho już. Pod spodem ma nóżki, również z takiej gąbeczki. Ta gąbeczka, jak widzicie, ona się ślizga. Nie są to gumeczki jak w P300, gdzie nie idzie przesunąć maszyny po stoliku, tylko, no, ale jest bardziej poręczna, tak? Takie kółeczko możecie sobie wsadzić, no nie wiem, do kieszeni i też jest dobrze. Fajnie wygląda. Macie tutaj 2 podpięcia, nic więcej. Jest ona no troszeczkę droższa. To jest chyba największy jej minus. No ale cóż, trzeba. No i co? Tak to wygląda w prezentacji z tą maszyną. Kartridże do takiej maszyny. Ja sobie zamówiłam troszeczkę kartridży do mikroigłowej, 12. Także bardzo fajnie, super się spisują. Te kartridże jak najbardziej jestem z nich zadowolona. Trzeba też uważać, jakie kartridże do tej maszyny kupujemy. Na jakich pracujemy. Ja mogę polecić, jak ja to sobie kupiłam, jak zwykle wielki, ogromny zapas. Ja sobie kupiłam 1. Wszystko macie, o, tutaj z tyłu napisane. To są 3. O, i 1, tak? Pojedyncza igła, potrójna igła. Fajnie się pracuje na obu. Dlaczego? Dlatego, że ta maszyna różni się od P300 tym,
gdyż skórze pracuje zupełnie inaczej niż tamta. Tamta, jak widziałyście w poprzednim odcinku, robi delikatne wbicie i minimalne przeciągnięcie, ale to minimalne pod warunkiem, że pracujecie na metalowych kartridżach. Tutaj, pracując na tych kartridżach, robicie idealną kropkę. Kropkę i w ogóle nie mam mowy o jakimśkolwiek przeciągnięciu. Dlatego zbudowanie, jak pokażę zaraz na filmie, cienia na skórce czy klientki, czy sztucznej, będzie trudniejsze. Wbrew wszystkiemu, to, że cena jest wyższa, nie znaczy, że ułatwia nam pracę. Co mnie osobiście bardzo zdziwiło. 2. Kartridże jedynki, dwójki, obojętne, przy gęstszych pigmentach przytykają się leciutko i dodatkowo ona nabiera tego pigmentu troszeczkę mniej w ten kartridż. Musicie częściej sięgać po dokładkę. 2, że mniej zostaje w skórze, jak zaraz pokażę Wam na filmie. Efekty tej pracy są już tutaj widoczne. Pokażę Wam to wszystko w trakcie pracy i na zbliżeniach. Dlaczego postanowiłam sobie pod każdą nową maszyną zaczynać tą brew, żeby Wam pokazać, jak faktycznie te wszystkie maszyny pracują i co Was zaskoczy. Najtańsza maszyna będzie zostawiała najcudowniejsze efekty na skórkach. To jest zaskakujące, ale prawdziwe, tak to właśnie działa. Dostałam od Was bardzo wiele pytań na temat pigmentów, które zostają na ciężkich skórach. Ku czemu zamówiłam skórki, które wreszcie już przyszły. To są takie większe skórki, zostawię Wam linka pod filmem, na których ciężej budować jakikolwiek cień. Są to skórki przeznaczone stricte do tatuażu. Są one grubsze, ciężej wchodzi w nich pigment. Rysunek kredką na tej skórce graniczy z cudem. Kalka odbija się fajnie. Fajnie. Kalka się odbija. Czy fajnie, to nie mogę określić. Natomiast przy malowaniu rysunku czymkolwiek innym ołówek, długopis jak najbardziej się spisuje. Ciężko jest na niej uzyskać efekt. Dlaczego ja o tym mówię przy maszynach? Mówię o tym dlatego, że często zrażamy się nie przez to, że nie umiemy robić swojej roboty, tylko zrażamy się, bo mamy złą skórkę, przy której nie chce pigment włazić do środka. Namachacie i w końcu nic nie zostaje. No ja się nie nadaję. No taka jest pierwsza myśl. Uważam, że nie powinnyście się w ten sposób nastawiać, obejrzeć moje filmy i zobaczyć, że faktycznie różnica jest w skórkach, a nie w Waszych umiejętnościach często, tak? Gdzie zrażamy się, tracimy chęci. No a to nie o to chodzi, tak? Żeby się zrażać, tylko żeby dążyć do celu. Kolejne pytania, jakie dotyczyły to pigmenty, tak? Więc ja Wam tutaj te najtańsze, najfajniejsze w ogóle ever, jakie spotkałam, wszystko podlinkuję pod filmem, że będziecie mogły kupić. Fajny sprzedawca, uczciwy. Poprzedni sprzedawca, który wysyłał mi te pigmenty, no niestety ta paczka rozwaliła się na kontroli celnej, no i niestety wróciła do kraju. Oczywiście sprzedawca zwrócił pieniądze i tak dalej, natomiast no nie o to chodzi. Kupuję pigmenty, więc chcę je chyba mieć. To są takie malutkie buteleczki w przepięknych kolorach, bardzo fajnie się osadzają, ślicznie wyglądają. Oczywiście ja nie mówię, żebyście, broń Boże, pracowały na nich na klientkach. Natomiast do ćwiczeń, no cóż Wam więcej potrzeba? No tylko takich pigmentów. Macie każdy odcień. Czarny, szary, ciemny brąz, brąz i ten jeden chyba mam light brown, prawda? Jaśniutki. No ale hello było po polsku, więc nie muszę Wam tego chyba czytać. Więc tak to wygląda w dzisiejszej prezentacji. Jak będziecie chciały sobie zakupić te skórki, link będzie pod filmem, link do maszyny będzie pod filmem, link do igieł również będzie pod filmem. Dlaczego o tym mówię? Bo często dostaję pytania, a jakie igły Pani poleca, a gdzie jest link, a gdzie jest... Wszystko jest pod filmem. 2, że zachęcam Was do subskrypcji i naciskania dzwoneczka. Bo często jest tak, że nie wiem, tak samo jak ze sprzedawcami, z którymi się kontaktuję, nie mogę im wysłać żadnych linków od siebie do swoich własnych filmów. Musicie, słuchajcie kochani, zasubskrybować sobie kanał, no bo niestety zasady są inne w innych krajach, a u nas są inne zasady. No i często, gęsto po prostu wysłanie linku z moim filmem jest naruszeniem
zasad. Więc no nie mogę tego więcej robić. Do każdego filmu dołączam napisy, żebyście mnie czy z Chin, czy z Niemiec zrozumieli, tak? O co Was proszę. Także subskrybujemy, naciskamy ten dzwoneczek, żeby fajnie nam się pracowało. I tak, tutaj przy filmie, który zaraz Wam pokażę, pracowałam na pigmencie Quantum, takim leciutkim pigmencie. Natomiast już macie to widoczne, ta skórka jest jeden dzień, ponieważ nagrywałam sobie to dzień wcześniej, żebyście widziały. Ta skórka jest, na koniec zrobię jeszcze zdjęcie i umieszczę tutaj w międzyczasie filmu. Faktycznie widać różnicę w pracy maszyną P300, a w pracy Artmexem V6. Obie maszyny Wam polecam. Dlaczego? Jedne panie, jedne chcą efektu bardziej płaskiego, jeśli chodzi o makijaż permanentny, tak? Przechodzimy z płaskiego do pudrowego efektu. Inne panie chcą po całości, nie chcą tutaj już na łuku, nie chcą mieć płaskich efektów brwi, a jedynie kropeczki. I wtedy najlepiej spisze się właśnie maszyna Artmex. Ja myślę, że ich ceny z Chin nie są na tyle wysokie, że nie mogłybyście mieć na przykład dwóch takich maszyn, czyli i V6 i sobie wziąć P300, w zależności od efektów, jakie chcecie uzyskać. Owszem, możecie kombinować ręką, ale przy P300 nie uda Wam się osiągnąć idealnie tych kropka przy kropce stricte wbita, wyciągnięta. Tutaj Wam się już to uda, więc w takim wypadku, kiedy, nie wiem, klientka chce efekt Russian, no to wtedy wybieracie sobie Artmexa i pracujecie. Tylko nie dajcie się zrazić kartridżom. Co miałam jeszcze powiedzieć właśnie w tym filmie, to, że kartridż, dajcie jakiś, kartridż jest gładziutki, rączka jest gładziutka. Łączymy, nie mamy jak tej ręki jakby zatrzymać, tak jak mamy w P300. Kartridż ma zagłębienie i te palce gdzieś zostają i one się nam opierają. Tutaj możemy pracować tylko dwoma i ten kciuk jest tak naprawdę tylko taką podpórką. Tu, przy tej maszynie, często gęsto w trakcie pracy jakiś tam stres się zakrada między zabiegami, ale on się ślizga. I ta ręka schodzi Wam do tego kartridża, tak? Tak to jest. Ona Wam lekko spada. Musicie mocniej napiąć te palce, żeby delikatnie przytrzymać. Oczywiście każdy ma swoją metodę pracy. Taką zauważyłam różnicę. Dużo fajniej pracuje mi się na kartridżach z P300, bo ta ręka się tam w te zagłębienia zatrzymuje. Natomiast w tej maszynie tego nie ma. Co nie znaczy, że jest przez to gorsza. Ja mam takie wymagania, ja mam takie naleciałości, to nie znaczy, że Ty też takie masz i będzie Ci to przeszkadzało. Natomiast tak jak mówię, ceny tych maszyn nie są jakieś, nie wiem, ogromne, żeby nie można sobie pozwolić na zakup obu maszyn. Obejrzałyście film? Widzicie teraz różnicę w obu maszynach. Jedna maszyna robi kropeczki, druga maszyna robi kropeczkę i delikatne przeciągnięcie.
Obie maszyny robią doskonały cień wraz z Waszymi umiejętnościami. Możecie budować sobie pigmentem nasycenie brwi. Jednak przy Artmexie to nasycenie pigmentem zajmie Wam troszeczkę więcej czasu. Moc maszyny jest o tyle twardsza, jak widziałyście na filmie, że po skórce ta maszyna tak jakby twardo płynie. Przy Artmexie, przy P300 wbijamy i delikatnie ta maszyna jest lekko miększa. Tak to mogę ująć. To co? Widzimy się w następnym odcinku, gdzie pokażę Wam doskonałą maszynę do tatuażu. No chyba, że będą inne potrzeby, wtedy wplotę jakiś materiał do filmu, tak jak dzisiaj były wplecione pigmenty do ćwiczeń, które super, naprawdę super polecam każdemu, żeby je zakupić, bo cena jest rewelacyjna, sprzedawca. Moment, paczka przychodzi chyba w 2-3 tygodnie, więc szybciutko macie je u siebie. Do następnego razu. Pa!